Cześć, witam serdecznie na kanale Tom Cruiser. Dzisiaj zapraszam Was na fascynującą podróż do miejsca, gdzie czas zatrzymał się kilkaset lat temu. Zapnijcie pasy, bo te widoki to dopiero początek. A ta szalona, kręta droga pośród surowych, wulkanicznych szczytów prowadzi do miejsca, które kompletnie zmienia wyobrażenie o Fuerteventurze. Zapomnijcie na chwilę o wielkich hotelach i piaszczystych plażach. Wjeżdżamy głęboko w góry, by odkryć absolutną perełkę i przez wielu uznawane za najpiękniejsze miasteczko na całych Wyspach Kanaryjskich, magiczną Betancurię. Samochód za mną zaparkowany i zwiedzamy dawną stolicę Fuerteventury, Betancuria. I już na samym początku witają nas tu kultowe posągi pasterza i osiołka, które przypominają o rolniczych korzeniach tego miejsca. To miasteczko założył w 1404 roku francuski normandzki zdobywca Jean de Betancourt. Wybrał tę dolinę pośrodku gór celowo, żeby chronić mieszkańców przed piratami. Złoty wiek i największy rozkwit Betancurii to XVIII wiek. Dzięki bogatym zbiorom zbóż żyło się tu naprawdę dobrze i było wtedy najwięcej mieszkańców w całej historii, ponad 1700 osób. Choć dziś na stałe mieszka tu zaledwie około 600 mieszkańców, to Betancuria przeżywa prawdziwy renesans. Oficjalnie uznawana za jedno z najpiękniejszych miasteczek w Hiszpanii, przyciąga rocznie ponad 400 000 turystów z całego świata. Zobaczmy, dlaczego tak zachwyca. Betancuria, bardzo malownicza miejscowość, dawna stolica Fuerteventura. Pewnie główny punkt miasteczka to ten kościół, ale bardzo ładnie zadbane. Widać pod turystów masa rzeczy, ale przyjemnie. Spacerując tymi wąskimi, białymi uliczkami, trudno uwierzyć, że jesteśmy na Fuerteventurze. Miasteczko leży w zielonej dolinie, która działa jak naturalna oaza. Znajdziecie tutaj mnóstwo kwitnących krzewów, palm i imponujących kaktusów. A sercem miasteczka jest zabytkowy kościół Santa Maria. Co ciekawe, w podziemiach wokół miasta wciąż kryją się stare tunele, którymi dawni mieszkańcy uciekali przed najeźdźcami. Klimat tego miejsca po prostu hipnotyzuje. Okej. Takiego drzewa kaktusowego chyba nie widziałem, ale musi mieć ze 100 lat. A podsumowując naszą wizytę, czy warto tu przyjechać? Absolutnie tak. Betancuria pokazuje zupełnie inne, zielone i mistyczne oblicze Fuerteventury, bez wielkich hoteli i masowej turystyki, za to z ogromną dawką historii i niesamowitego spokoju. To idealne miejsce na ucieczkę od plażowego zgiełku, gdzie możecie na własne oczy zobaczyć, jak wyglądało życie na wyspie setki lat temu.
Gwarantuję, że spacer tymi uliczkami zapamiętacie na długo. Co ciekawe, do dzisiaj kultywuje się tutaj tradycyjne metody rzemiosła i rękodzieła, a w lokalnych sklepikach znajdziecie unikalne pamiątki, których nie da się kupić w żadnym innym miejscu na świecie. Od ręcznie robionej ceramiki po niesamowite wyroby z liści palmowych. To idealna okazja, by zabrać ze sobą cząstkę autentycznych Kanarów. A wy byliście już tutaj, a może dopiero planujecie swoją podróż? Koniecznie dajcie znać w komentarzach pod tym filmem. Jeśli ta wirtualna wycieczka Wam się podobała, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał po więcej takich podróżniczych perełek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i trzymajcie się ciepło. Cześć!